Wszystko działa? Mam nadzieję, że wszystko działa. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. A jest przepiękny, bo słoneczko zaczęło mi świecić. Pół godziny dopiero, cały dzień badał, ale jest w końcu fajnie. W każdym razie dzisiaj sobie pomówił o tym, co tam w Hollywoodzie, czyli krótko mówiąc, co słychać w świecie kultury, sztuki jak najbardziej. A tematów dzisiaj nie zabraknie, bo tak naprawdę tematem przewodnim będzie Disney Plus i jego poczynania. Bo rzeczywiście nie dość, że Disney Plus drożeje, panie i panowie, od 6 grudnia, o tym wam dokładnie powiem, no to jeszcze, tak samo jak i kiedyś Netflix, wprowadza reklamy, więc będzie oczywiście, o tym sobie pomówimy jak najbardziej. Witam, Jason Kruger, witam bardzo serdecznie, cześć Jurku Piechota, fajnie, że jesteś, cześć Lancel, dobry wieczór Marcinie, panie i panowie, prosto z treningu, ale jestem bardzo, bardzo fajnie. Björn Hugurn, witam cię bardzo serdecznie i cześć Krzysiu Lesie, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj oprócz oczywiście stałych rubryk jak Amazon poleca, czy no niestety PESEL-u nie oszukasz, pomówimy sobie jeszcze o strajku scenarzystów, bo tutaj się dopiero dzieje, bo nie tylko, że strajk scenarzystów, ale również artyści od efektów specjalnych zarejestrowali swoje związki zawodowe w Marvelu, więc będzie się działo. Pomówimy oczywiście o horrorach, bo tutaj adaptacje kolejne Stephena Kinga. Mów do mnie, już kolejne 2 filmy z tego cyklu będą, więc dosyć poważnie. Trochę będzie o komiksach, bo i będzie Ironcat, jeżeli chodzi o Legion Samobójców. Dowiemy się troszkę więcej na temat Marvels, bo akurat to też rzeczywiście jest. Na temat Wonder Woman 3, no niestety będzie też kilka smutnych wieści o tym, że odeszli od nas świetni twórcy, bo niestety i to miało miejsce. Będzie oczywiście o tym, że pewne produkcje zostały odłożone, przełożone i też będzie coś dla graczy, więc jak najbardziej mam nadzieję, że dla każdego coś miłego będzie, panie i panowie. Ale na początek oczywiście kilka ogłoszeń parafialnych. Ponieważ we środę skończyliśmy omawiać serię Topór w cyklu Kultowe Horrory, no to czekam na wasze propozycje. Zaraz wam wyślę tutaj właśnie link, gdzie możecie wrzucać propozycje. W tym momencie jest tak, skończyliśmy Topór, więc będę teraz omawiał Wzgórza mają oczy, później będzie Straszny film. Tak to rzeczywiście wybraliście, a ja na wasze czekam propozycje, już tutaj wam podaję propozycje kultowych horrorów. Proszę bardzo, jest link, możecie klikać, możecie wrzucać. Już wam w tym momencie pokażę i powiem wam, jakie są na chwilę obecną propozycje wasze. No bo to akurat, jak mówiłem, to wy wybieracie i to wy głosujecie. Po pierwsze jest trylogia o 3 matkach Dario Argento, Suspiria, Inferno i Matka Łez. Zobaczymy, czy coś się z tego uda. Pamiętajcie, że to jest tak, że 5 propozycji, które są najczęściej polubione, najczęściej komentowane, albo najczęściej na przykład różni użytkownicy wpiszą, no to akurat te będą dane pod głosowanie. Mistrzowie horroru, ale akurat tego nie kojarzę. O co chodzi? Seria Fantasm, czyli Mordercze Kuleczki, może w końcu się uda, pisze Jan Owak. No może rzeczywiście się uda. All Hallows Eve, Terrifier, błagam, pisze Wiktor. Zobaczymy. Fantasm, czyli Mordercze Kuleczki, proponuje Koszmar minionego lata albo Hostel. Ani Koszmaru, ani Hostelu jeszcze nie było, więc jak najbardziej. Sleepaway Camp też kilka razy był albo w propozycjach, albo był podawany pod głosowanie, ale się nigdy nie udało. A kiedy Scary Movie to już odpisywałem. I Martwica mózgu, to jest jeden film. No i patrzcie, teraz wyszło mi Petera Jacksona. Także jak najbardziej możecie wrzucać, tutaj widzicie, jest w opisie, w link jest, możecie wrzucać. To jeszcze nie jest głosowanie, to są na razie tylko i wyłącznie propozycje. Możecie je zgłaszać do środy, kiedy to będzie miała premierę nowa część, nowe odcinki, także jak najbardziej możecie śmigać z tym, nie ma problemu. To jest raz, 2. Za tydzień, teraz już się oczywiście nie pomylę, za tydzień naszym gościem będzie, sekundkę, bo muszę oczywiście odłożyć kilka książek, będzie Karolina Głogowska, autorka książki Ostatni Diament, także zapraszam jak najbardziej, będzie dużo ciekawości. I słuchajcie, teraz troszeczkę pojadę, ale to akurat po was, bo dobrze wiecie, że jest dział społeczny i tam to codziennie staram się wrzucać jakieś informacje, albo są to quizy, albo informacje, że ktoś obchodzi urodziny, albo że to się dzieje, tam to się dzieje, Disney dożyny i w ogóle. No i ostatnio wrzuciłem informację o tym, że Tadeusz Norek, czyli Artur Barciś, którego tak naprawdę ja znam z Okienka Pankracego, obchodził urodziny i nagle wylała się fala krytyki na mnie. A w ogóle, co ty robisz, stary? Przecież on reklamował szczepionki, namawiał, tam kogoś beształ. Słuchajcie, ja mam głęboko w dupie. Naprawdę, czy on, czy Cezary Pazura, bo też przy okazji niego też rzeczywiście było dosyć grubo. Mnie naprawdę nie interesuje. Ja po prostu stwierdzam, że dany aktor, aktorka, osobowość
ma urodziny i to wszystko. Jeżeli zapytam, która ci się podoba produkcja z jego udziałem, to ja nie chcę słyszeć, że o, ten taki sprzedawczy i w ogóle to mnie to naprawdę nie interesuje. Jeżeli chcesz, to napisz, o, Tadzionorek, super, dziękuję bardzo. O nie, może rzeczywiście jak bardziej wolałem w Znachorze albo coś. A jeżeli nie, jeżeli chcesz mi politykować, ja totalnie, naprawdę totalnie mam wywalone na politykę i mnie to nie interesuje. Ja jestem 2000 kilometrów od Polski i mnie to nie interesuje, co te debile tam robią. Więc jeżeli masz dalej truć mi tyłek, że proszę bardzo, nie, bo nie, to sobie odpuść, to po prostu nie, bo w tym momencie od teraz będę takie osoby banował na kanale, bo to jest kanał kulturalny, my tu mówimy o filmach, serialach, książkach, muzyce, a nie o polityce. Także to tylko i wyłącznie dla tych wszystkich, którzy się polityką zajmują. Serio, co za zbane? No niestety, Krzysiu Lesiu, zdarza się, no tak też nic nie poradzimy. Lancet pisze, byłem wczoraj na Gran Turismo i jestem ukontentowany. 7 na 10 w ramach gatunku, zdjęcia mega, przejście między grą z rzeczywistością mega, fajny montaż, a muzyka dopasowana idealnie. Zgadza się, ja też widziałem, zresztą jest recenzja i też dałem sobie 7 na 10. Ten motyw, jak, że tak powiem, żeby nie spalić, w głowie głównego bohatera wchodzimy w auto, wchodzimy w grę, to jest naprawdę świetnie zrobione, także zgadzam się, Lancet z tobą w 100%. Dobra, idziemy dalej, tylko oczywiście, a tam jest myszka, patrzcie. Widzicie, jak nie wiadomo co jest grane, to mi myszka uciekła, jest dobra, okej, w porządeczku. Dobra, to możemy już zaczynać i zaczynamy. Cześć Okturno, witam cię bardzo serdecznie. Właśnie zaczynamy. A zaczniemy, panie i panowie, jak co tydzień oczywiście od Amazon poleca. Ważne, ja wam tutaj wrzucam, bo są oczywiście rzeczy na Amazonie polskim, to są promocje bestsellerowe, teoretycznie przynajmniej, i mają dobrą cenę. Są fajne rzeczy i wszystko jest z polskim językiem. Albo dubbing, albo lektor, albo napisy. I jeżeli oglądasz z odtworzenia Drogi Widzu, Droga Widzko, za 2 czy 3 tygodnie, no te ceny już mogą się nie zgadzać, bo może się okazać, że wtedy już jest drożej. A jak w ogóle oglądasz odtworzenia, sobie sprawdzić, w opisie jest spis treści, możesz sobie przeskakiwać pomiędzy rzeczami, także jak najbardziej. A teraz, gdzie tu miałem? Amazon poleca, proszę bardzo. Pierwszą rzeczą, mam dla was przygotowane 3 produkcje, to jest, panie i panowie, Matrix, trylogia matrixowska na Blu-rayasie, czyli tutaj widzicie, bardzo ładnie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 płytek, tak przynajmniej wynika z tego, co jest tutaj napisane. HDR, 3 części, pierwsze 3 części, czwartej oczywiście nie ma, za 202 zł i 89 groszy, panie i panowie. W takiej cenie możecie sobie ten filmik, właściwie te filmy nabić. Ja już wam, oprócz tego, że link do tej produkcji jest w opisie, ja wam w tym momencie wrzucam na czacie, możecie sobie skorzystać jak chcecie i ponieważ to też muszę również, niech będzie, powiedzieć, są to linki afiliacyjne, tak zwane RF linki, a to oznacza nie mniej, nie więcej, że kiedy postanowicie sobie kupić, dla was nie ma żadnej różnicy, ale z racji tego mi Amazon odpali kilka złociszy za takową produkcję, więc na Blu-rayu, a czemu to pokazuje 202 zł, jak tutaj Blu-ray jest po 92, a bo to jest Blu-ray, a to jest 4K, a widzicie, no to troszeczkę inaczej. Także jest po 202, jest Blu-ray 4K, jak chcecie zwykłego Blu-rayasa, to jest za 92,99. No ale to mi się wydaje, że akurat Matrixa to chyba trzeba raczej w 4K sobie obejrzeć. Słuchajcie, kolejna produkcja, film stary, znany jak najbardziej, to jest Ben-Hur. Ben-Hur, no oczywiście z Charlton Hestonem, klasyka gatunku, ten również jest na Blu-rayasie i co jest zabawne, Blu-ray po 67 zł i 4 grosze i co jest zabawne, Blu-ray jest tańszy od DVD, a nawet od VHS-u, panie i panowie, więc to się już w głowie nie mieści, żeby akurat Blu-ray były tańsze, no ale czemu nie, akurat nie mam z tym problemu, proszę bardzo, wrzucam wam link. Ja tych filmów nie będę przedstawiał, bo akurat chyba nie ma potrzeby, bo mi się wydaje, że akurat tam Matrixa, Blu-ray, czy kolejna produkcja zaraz, którą wam przedstawię, to chyba wszyscy znają, bo raczej takie staram się dobierać filmy. No i trzecią produkcją, którą przygotowałem na dzisiaj jest, jak to mawiał kabaret Koń Polski, Lethal Weapon, zabójczy broń, ale są wszystkie 4 części, również na Blu-rayasie, 97 zł i 19 groszy, panie i panowie. Już wam tutaj wrzucam. Możecie sobie skorzystać. Do kiedy ta promocja jest? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, do kiedy jest, więc jeżeli chcecie sobie kupić, to jak najbardziej im szybciej, że tak powiem, tym lepiej, bo może się okazać, że ona będzie przez pół roku w dobrej cenie, a na przykład potem się okaże, że jednak po 2 dniach już w tym momencie usuną. Więc tak to rzeczywiście wygląda. Czyli patrzę, co piszecie.
Przeczytałem sam leciał zwiastun Napoleona z Joaquinem Phoenixem i muszę powiedzieć, że co? No Lancel, nie możesz używać tak w połowie. Cześć Peter McFly. Siemko Marcin, a ja wskoczę z taką wiadomością, że w grudniu będzie w Dortmundzie Christopher Lloyd oraz kilku aktorów z Powrotu do przyszłości bliska, więc ta okazja już może się nie powtórzyć, może się wybiorę. W tym momencie dzisiaj i wczoraj był w Dublinie Comic Con, no i była trójka z Terminatora, bo była właśnie Sarah Connor, czyli Linda Hamilton, był T-1000, czyli Robert Patrick i był oczywiście Kyle Reese, czyli Michael Biehn. Niestety nie miałem możliwości pójść. Sekundkę zobaczę, bo coś tutaj mi się dzieje. Zaraz, panie i panowie, tylko zmienię wam ładnie banerek na taki i włączę wam muzyczkę i zaraz będę, panie i panowie, z powrotem. Gdzie to jest jakaś muzyczka? O, proszę bardzo, może być to? Może być to. I już jestem z powrotem. Ok, wyłączamy ten banerek i czytamy dalej. No tak to jest czasami, jak się ma dzieciaki, no wiadomo, pewne przerwy muszą się wydarzyć, więc naprawdę, jeżeli ktoś był jakiś wielki fan, no to nie tylko i wyłącznie skorzystać i pójść, pojechać do Dublina i obejrzeć, spotkać się z trójką. Chcę powiedzieć, że czekam. Po tym jak zagrał on Commodusa i Jokera, wiem, że zagra mega, zwiastun mnie przekonuje, w listopadzie uderzamy. No wczoraj nawet chyba na HBO czy na Cinemaxie. Gdzieś tam leci właśnie Joker, ten z Joaquinem Phoenixem. Rzeczywiście facet pokazuje klasę, dokładnie wie, jak to jest. A nie zapowiadało się, że będzie takim super świetnym aktorem. Dobra, teraz już lecimy dalej, panie i panowie. Zaczniemy od strajku scenarzystów, bo to rzeczywiście się dzieje. Też pokłosiem tak naprawdę tego będzie fakt, że no niedługo są produkcje, coraz więcej produkcji, które zostały anulowane albo zostały przeniesione i to mnie akurat rzeczywiście martwi, no ale to już na to niestety nic nie poradzimy. Ale strajk scenarzystów daleki od końca. WGA i AMPTM nie wznawiają negocjacji, jak pisze Deadline. To jest śmieszna sprawa. Końca strajku nie widać. Gildia scenarzystów WGA spotkała się z przedstawicielami, ale czekajcie, nie udostępnię wam ekranu, widzicie? Jeszcze się czasami zapominam. Gdzie to jest już? Muszę znaleźć. Prom. Sekundeczkę. O, proszę bardzo, już mamy. I jesteśmy. Gildia scenarzystów spotkała się z przedstawicielami AMPTP po raz pierwszy od ponad 3 miesięcy. Słuchajcie, tak długo już trwa ten strajk. Wszyscy liczyli na to, że uda się rozpocząć na powrót rozmowy. Niestety strony nie dogadały się nawet w kwestii powrotu do negocjacji. To są jakieś jaja. Gildia aktorów kontra porażka negocjacji. Przedstawiciele Gildii Aktorów i AMPTP spotkali się w piątek, by porozmawiać o potencjalnym powrocie do obrad. Dyskutowano m.in. o proponowanych przez studio ciszy medialnej w temacie strajków, protokole negocjacji i kwestiach, które każda strona chce poruszyć, gdy na powrót ruszą prace. Pertraktacje, słuchajcie, tego jest naprawdę dużo. Postaram się to jak mniej więcej ogarnąć wszystko. MPTP to organizacja, która reprezentuje interesy producentów filmowych i telewizyjnych, czyli Związek Zawodowy spotkał się powiedzmy z jakimś tam adwokatem, niech będzie. Na chwilę obecną nie dogadaliśmy się, bo AMP twierdzi, że musimy skonsultować się ze studiami przed pójściem dalej. Czytamy w oświadczeniu, jakie wystosował Związek Aktorów. Czyli to jest tak, że Związek mówi jedno, my chcemy powiedzmy, żeby tam było sztuczna inteligencja, płaca i tak dalej, a oni mówią, no to w tym momencie ten AMPTP kontaktuje się. Dzwonimy do Warner Bros., takie jest nasze zdanie, tak jest nasze. Dzwonimy do Marvela, dzwonimy do Disneya, dzwonimy do Paramount Pictures, są ogarniacie o co chodzi? Potem oni odzwaniają, to jest po prostu masakra jakaś. Jeszcze przed spotkaniem komitet negocjacyjny zaczęły docierać do nas prasowe komentarze oparte
o rozgłaszane przez studio plotki dotyczące tematu spotkania i po tym, jak AMPTP spędziło dużo czasu negocjacje na potrzeby ciszy medialnej, skoro studia same organizują medialne przecieki, musimy ujawnić, co miało miejsce na spotkaniu. To są po prostu jakieś jaja. Gildia twierdzi, że reprezentująca ich Carol Lombardini nie była chętna do rozmowy na szereg tematów, które chcą poruszyć scenarzyści. Przed spotkaniem przedstawiciele WGA wyrazili nadzieję, że studia przystąpią do rozmów z nową intencją. Zachęcą zgodzić się na sprawiedliwe warunki oraz wyrażą gotowość przyznania się do błędów, naprawienia szkód, jakie wyrządziły ich biznes praktyk wśród pracowników przemysłu filmowego. No pewnie się tak nie stało, bo rzeczywiście mają wszyscy pewnie wywalone po całości. Retoryka Komitetu Negocjacyjnego WGA jest niefortunna. Ten strajk skrzywdził tysiące osób w przemyśle i traktujemy to poważnie. Mimo porażki negocjacji, Karen Burns, burmistrzyni LA, twierdzi, że spotkanie napawa optymizmem, zwłaszcza w świetle tego, jak negatywny wpływ ma to historyczne wydarzenie na naszą ekonomię i życie członków naszej społeczności. No to jest po prostu porażka. Jak tak można było doprowadzić, że tyle miesięcy to już trwa i tutaj końca nie widać. Kolejne kolejne premiery przekładane w tym momencie już na 25 rok, to są jaja. Będzie między innymi dzisiaj niestety o Deadpoolu, który stał się jednym z nich. Okazało się, że nie wyszło to wszystko na dobre. Grubo jest grubo. No wiadomo, że niektóre są produkcje kręcone, tam mają specjalne rzeczy, warunki spełniają, ale nie zawsze jest dobrze. Jakoś A24 było w stanie się dogadać ze strajkującymi, a wielkie wytwórnie nie potrafią pisać nocturno. No tak, tylko motyw jest taki, że tutaj trzeba chcieć, a tutaj wiesz, szef Disneya, który dostaje tam chyba z $20 milionów rocznie, powiedział, że ma to w dupie, dziękuję bardzo, niech głodują, my ich siłą weźmiemy. Dosłownie taki był przeciek znowuż. A tu się okazuje, że to nie chodzi o nie wiadomo co, tylko ludzie, jeden ze scenarzystów na napisanie jednego z odcinków serialu WandaVision dostał $320. To jest naprawdę $320, to ile to będzie? Z 1000 złotych może? No, biorąc pod uwagę, że budżet jednego odcinka był $20 milionów, no to cytując Jerzego Sztura z Sex Misji, nie róbcie z nas pederastów. No po prostu to są jaja jakieś, że tak rzeczywiście ludzi można upodlić i do tego rzeczywiście może dojść. Nie widzę szans, żeby seriale wróciły w tym sezonie. Niestety pisze Krzysio Lesio. Mi się wydaje, że to jest ogromny w tym momencie problem. Jest ogromne zapóźnienie i nie wygląda to, naprawdę nie wygląda to dobrze. Może się okazać, że te produkcje, na które my tak rzeczywiście czekamy, które my chcemy zobaczyć, będzie nam jeszcze czekać długo na nie przyjdzie i niewidocznie, nie dzieje się dobrze, naprawdę. Teraz jeszcze za chwilę dojdą do nich efekty specjalne, więc wszelkiego rodzaju te filmy, które są gdzieś tam w fazie postprodukcji albo preprodukcji czy kręcone, no to dopiero będzie rzeczywiście jazda. Co do Comic-Conu, Marcinie, mówiłeś, że pojawił się tam Robert Patrick. Ostatnio oglądałem horror Oni, The Faculty z 98, nawet nie wiedziałem, że tam zagrał właśnie Patrick. Tak, to jest film Roberto Rodrigueza bodajże, jeżeli mi pamięć nie myli. I oni tam chyba, dzieciaki chyba muszą wciągać prochy, tak? Że tam się okazuje, że można sprawdzić, kto nie jest tam kosmitem czy jakimś złolem po wciągnięciu prochów, po prostu jakieś jaja. Cześć Ada, witam bardzo serdecznie. Długo już te strajki trwają i nie będzie nowych filmów czy seriali. No niestety, tak to się na to wszystko wygląda, że rzeczywiście jest źle, ale słuchajcie, teraz przejdziemy do tematów, które lubicie, bo wiem, że lubicie horrory. Na tym kanale jest dosyć spora grupa fanów horrorów. Przypominam i możecie jeszcze do środy w dziale społeczność wrzucać swoje propozycje do kultowych horrorów. Słuchajcie, Mroczna wieża w budowie. Pamiętacie, był kilka lat temu taki film z Idrisem Elbą w roli głównej. No niestety nie było to dobre kino i jeżeli mnie pamięć nie myli, na starym kanale gdzieś tam jeszcze powinna być recenzja. Mroczna wieża w budowie, twórca Doktora Snu i Hash opowiada o produkcji, pisze tam tutaj bardzo ładnie Collider. Jak donosiliśmy w ubiegłym roku, twórca Doktora Snu oraz nawiedzonego domu na wzgórzu Mike Flanagan nabył prawa do ekranizacji klasycznego cyklu fantasy Mroczna wieża. Reżyser planował przenieść na ekran opus magnum Stephena Kinga w formie, słuchajcie, liczącego 5 sezonów serialu, a także 2 filmów. Wczoraj natomiast uchylił rąbkę tajemnicy na temat oczekiwanych produkcji. No więc trzeba przyznać, 5 to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście jest wiele takich produkcji, które raczej się nadają na serial, na sezon, niż jedna książka, właśnie jeden sezon, niż coś innego, a czasami twórcy, scenarzyści, reżyserowie nie, to my rzeczywiście
zrobimy tak, to i będzie tyle. W podcaście The Kingcast na Fangorii reżyser zdradził, że choć prace preprodukcyjne ruszyły pełną parą, ale na dziś zostały wstrzymane z powodu strajku scenarzystów i aktorów oczywiście. Gdy tylko sytuacja uda się unormować, Mroczna Wieża ma być jednak priorytetem. Twórca zdradził również, że projektem zainteresowani są znani aktorzy, jednak nie mógł powiedzieć, o kogo dokładnie chodzi. No bo wiadomo, jest preprodukcja, to równie dobrze może to oznaczać, że oni już w tym momencie kompletują obsadę i na zasadzie powiedzmy, no nie wiem, tutaj niech będzie właśnie ten Matthew McConaughey tutaj jest na zdjęciu. Okej, jak najbardziej, będę w tym filmie, ale dopóki strajk się nie skończy, nie możesz o tym mówić, bo mamy wszystko dogadane, a równie dobrze może to być na etapie zbierania ekipy, pisania scenariusza czy czegokolwiek innego. Mamy kilka fantastycznych pomysłów i pionierskie rozwiązania, jeśli chodzi o samą sztukę filmowej narracji. Niestety nie mogę jeszcze o tym mówić, mogę natomiast powiedzieć, że jeśli chodzi o strajk i wytracanie jakiegoś impetu, to zupełnie się tego nie obawiam. Jesteśmy skupieni na celu, wyrażamy pełne wsparcie dla strajków, gdy tylko ta batalia dobiegnie końca, ruszymy z bloków startowych. Bardzo mnie to rzeczywiście cieszy, że Flanagan jest dobry, pozytywnie nakręcony, bo to jest rzeczywiście osoba, która robi dobre filmy. Nie będziemy się oczywiście czarować. O, proszę bardzo, na potwierdzenie tego, no, którą Mike Flanagan to dobry twórca, wierzę w jego wizję. I ja również wierzę w jego wizję. Na razie nie wiadomo, która telewizja bądź serwis streamingowy stanie się domem dla Mrocznej Wieży. Co obstawiacie? Gdzie Mroczna Wieża pójdzie? No to Stephen King i akurat tego jest całe mnóstwo różnego rodzaju horrorów klasy B i C na Amazonie, więc ja bym pewnie obstawiał, że Amazon. Ale wracając do tematu, biorąc jednak pod uwagę, że należąca do Flanagana oraz Trevora Marcy firma producencka Interpid Pictures podpisała niedawno długoterminową umowę współpracy z Amazonem, oczywistym wyborem wydaje się Prime Video. Wiecie, co najzabawniejsze w tym wszystkim? Dopiero to mówiłem i to jak się pojawia, to są artykuły, których tak naprawdę ja tylko przeczytałem nagłówki, ewentualnie 2-3 akapity, żeby wiedzieć o co chodzi, bo to też nie wszystko się nadaje. Tutaj mówię, że Flanagan jest dobry i Nocturne, no widzicie, taki jakiś super dzisiaj jest dzień, a tym bardziej, że jeszcze dzisiaj La Liga startuje, więc też pewnie sobie obejrzymy, wiem, 21:30. Krótkie podsumowanie, że bohaterem Mrocznej Wieży jest Roland, ostatni żyjący członek Bractwa Rycerskiego zwanego rewolwerowcami. Sensem istnienia mężczyzny jest odnalezienie tytułowej mitycznej budowli, która spaja wszelkie światy. Podczas długiej wędrówki Roland spotyka wielu przyjaciół i wrogów, zaślepiony chęcią osiągnięcia celu poświęca wszystko, nawet życie towarzyszy. I w skład cyklu Mroczna Wieża wchodzi 8 powieści opowiadane oraz książka dla dzieci. Wydany w latach 1982-2012, więc na przestrzeni 30 lat. Seria łączy elementy takich gatunków jak fantasy, sci-fi, horror czy western. No i rzeczywiście dobrze to wygląda. Hollywood przez wiele lat próbowało przenieść na ekran Mroczną Wieżę. Ostatecznie w 2017 na ekran trafił film z Idrisem Elbą i Matthew McConaugheyem w rolach głównych. Spotkał się on jednak z chłodnym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i fanów literackiego pierwowzoru. Ponadto zarobił zaledwie $116 milionów przy budżecie rzędu 66 milionów, czyli biorąc pod uwagę reklamę, marketing, może wyszli na zero. Tak to mogło być. Mike Flanagan ma już na koncie 2 ekranizacje prozy Kinga. Mowa o grze Geralda oraz wspomnianym na początku Doktorze Śnie, czyli kontynuacji kultowego Lśnienia. Ponadto z CV reżysera odnajdziemy takie tytuły jak Zanim się obudzę, Ouija Narodziny Zła i Oculus. No więc nic tylko się cieszy, mi się wydaje. Napiszcie, co na ten temat myślicie. Przynajmniej można zmniejszyć kubki filmowe wstydu. No tak, jeżeli rzeczywiście nie ma nowych produkcji i tak dalej, no to te nasze pułkowniki mogą się powiedzmy gdzieś tam znikać, robić ich się coraz mniej, więc jak najbardziej się zgadzam. Czekam, bo akurat Flanagan to jest taki twórca, który rzeczywiście widać, że ma wizję, no i chce zrobić to dobrze i mam nadzieję, że nie będzie jakichś nacisków na zasadzie, tym bardziej, że on sam to produkuje wraz z jego firma producencka, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, że powiedzą w porządku, my chcemy tego i tego, no bo Idris Elba rzeczywiście jest dobrym aktorem, ale on nie ma charyzmy, on się nie nadaje na głównego bohatera w żadnym filmie. Widziałem go w kilku albo kilkunastu produkcjach i rzeczywiście był dobry i jest dobry, ale to nie jest aktor na tyle wyrazisty i charakterystyczny, nie ma takiej ikry, można by rzec, charyzmy, żeby mógł spokojnie pociągnąć cały film. Wydaje mi się, że niestety to się nie wydarzy. Cześć, Polski Patriota. Słyszałeś, że Chad Stahelski ma w planach robić filmy akcji z Keanu Reevesem, no i nie będzie to John Wick, tylko szpiegowski, gdzie Keanu wcieli się w tajnego agenta. Nie słyszałem, poczekamy, zobaczymy. Z tajnych agentów to widziałem, wczoraj obejrzałem nowy film z Gal Gadot,
Misja Stone, Heart of Stone na Netflixie jest. Jutro będzie recenzja, więc się przekonacie. Ale powiem, że ja montuję. Nie Lincoln, więc aż tak źle nie było. Słuchajcie, ale skoro jesteśmy przy horrorach, to idziemy dalej, bo Mów do mnie i wspomniane już wcześniej przez bodajże Nocturno, zgadza się, A24. Mów do mnie, prequel już gotowy, czas na sequel. Projekt powstaje dla A24 właśnie, jak podaje portal Deadline. Kilka dni temu informowaliśmy, że Dany i Michael Philippu, których debiut Mów do mnie stał się sensacją tegorocznego festiwalu Sundance, zdążyli już nakręcić prequel. Teraz pracują nad sequelem. Projekt powstaje dla studia A24. Motyw jest w tym momencie taki, że powiem w ten sposób, oni nie nakręcili tego prequelu, to znaczy oni nakręcili ten film Mów do mnie i tam było tyle materiału, że oni po prostu ten film pocięli. No, normalnie montażowo, edycyjnie i tak dalej, ale okazało się, że z tego, co im zostało, można zrobić drugi film i oni po prostu zrobili, to tak jakby Mów do mnie było podzielone na dwie części i zaczęli że tak powiem, wyświetlanie od drugiej części, a pierwsza część, że tak powiem, wyszła w praniu. To jest niecodzienne, no ale bardzo, bardzo pozytywne, jeżeli to oczywiście jest dobra sprawa. Nad scenariuszem Talk to Me pracują, czyli Talk to, czyli widzicie, dwójeczka tutaj jest jak tak ładnie pokazane jako dwójeczka, pięknie. Pracują Dany Philippu i Bill Hintzman. Philippu wyreżyseruje film wraz z bratem Michaelem. W rozmowie z Deadline, która odbyła się przed premierą Mów do mnie, Dany Philippu przyznał, że zaczął już pisać nowe sceny. Część scenariusza jest więc już gotowa. Prawa do Mów do mnie kupiło studio A24 albo A24, jak to woli, na ekrany amerykańskich kin. Film trafił 28 lipca. Do tej pory zarobił w USA $22 miliony. Polska premiera już 18 sierpnia, czyli w przyszłym roku i jak najbardziej będzie ten film omówiony na kanale. A kim są bracia Philippu? Dany i Michael Philippu są bliźniakami. Jeszcze pauzuję. Karierę w przemyśle filmowym zaczęli od założenia YouTube'owego kanału Raka Raka, licząca w tej chwili ponad 6,7 miliona subskrybentów. Strona specjalizuje w krótkometrażowych filmach z pogranicza horroru, kina akcji oraz komedii. A potem się przenieśli do LA i nakręcili film. No, coś pięknego, rzeczywiście. Wiele razy żeśmy mówili, o popatrzcie, normalnie samo odcinanie kuponów, Krzyk 6, Halloween 24 i tak dalej, a tutaj się okazuje, że rzeczywiście można czasami jeszcze wymyślić jakiś nowy horror. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo ciekawy jestem tej, że tak powiem, tej projekcji. Cóż dodać, chyba się nic rzeczywiście nie da dodać, mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze, pięknie. Już tutaj popatrzę, co piszecie. A tytuł ma być Cypher. Aha, tu mówisz, że tego filmu z Keanu Reevesem. No zobaczymy. Wiesz co, no, Stachelski to jest dobry rzemieślnik, on fajnie rzeczywiście robi kino, no bo nie będziemy czarować, że pod względem akcji John Wick jest zrobiony źle. Nie jest zrobiony źle, jest rzeczywiście zrobiony bardzo fajnie, bardzo interesująco. Mam nadzieję, że teraz będzie równie fajnie. Więc słuchajcie, teraz lecimy w stronę komiksów. A co? Kto nam zabroni? Będzie kilka rzeczywiście interesujących i kilka takich jeszcze bardziej interesujących informacji. No ale zaczniemy, skoro mówiliśmy dzisiaj o strajku aktorów, scenarzystów, no to panie i panowie, okazało się, że historyczna chwila. Twórcy efektów specjalnych chcą związku zawodowego w Marvel Studios. Podaje nam Collider oraz Vulture. I no to w tym momencie tu już jest jazda rock'n'rollowa bez trzymanki. To już jest jazda na całego, nie ma takiej możliwości. Hollywood jest aktualnie sparaliżowany przez strajki scenarzystów i aktorów. Kolejną grupą zawodową niezadowoloną z warunków zatrudnienia są artyści odpowiedzialni za efekty wizualne. Ja wiem, jakie są warunki, jak to jest zarysowane. Jeżeli tego nie będzie powiedzianego w artykule, to wam opowiem na koniec. Jak podaje portal Vulture, pracujący dla Marvel Studios twórcy efektów specjalnych chcą założyć związek zawodowy. Powód: od lat zakres ich obowiązków i związane z nimi nadgodziny nie idą w parze z zarobkami, więc jednak wszystko będzie. Twórcy efektów specjalnych domagają się założenia związku zawodowego. Grupa ponad 50 pracowników podpisała skierowaną do Marvel Studios petycję, domagając się w niej, aby najpóźniej do 21 sierpnia, czyli już w najbliższym tygodniu, wybrany został ich reprezentant w International Alliance of Theatrical Stage Employees, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Pracowników Sztuki Teatralnej, niech tak będzie, powiedzmy.
związku zawodowym zrzeszającym techników, artystów i rzemieślników pracujących w przemyśle rozrywkowym, czyli wszystkie osoby, które zajmują się montażem, udźwiękowieniem, nagrywaniem dźwięków i tak dalej, to wszystko. To pierwszy raz w historii, kiedy twórcy efektów specjalnych jednoczą się, aby walczyć o równe prawa, ochronę płac i profesjonalny nadzór techniczny, czyli przywileje, którymi cieszą się pracownicy innych sektorów show biznesu. Bo pamiętajcie, oni nie chcą mieć nowych jachtów, oni nie chcą jeździć Ferrari czy coś. Nie, no im po prostu chodzi o to, żeby rzeczywiście była sensowna płaca, żeby te nadgodziny, które robią, nie było na zasadzie, o proszę bardzo, masz kolejną godzinę, tylko masz płacone nadgodziny, żeby to rzeczywiście wszystko wyglądało dobrze, sensownie, żeby była opieka medyczna i tak dalej, i tak dalej. Przez niemal pół wieku pracownikom branży efektów specjalnych odmawiano tej samej ochrony i świadczeń, na których od początku hollywoodzkiego przemysłu filmowego polegali ich współpracownicy. To historyczny pierwszy krok dla twórców efektów wizualnych, którzy zjednoczyli się, by wspólnym głosem domagać się szacunku dla swojej pracy. Efekty wizualne są podstawą niemal wszystkich projektów Marvel Studios, bo pamiętajcie, Marvel Studios. Więc jak tak się zacznie, to nagle się okaże, że proszę bardzo, Disney ma problem, Lucasfilm ma problem, a to jest wszystko jedna wytwórnia. Efekty wizualne są podstawą niemal wszystkich projektów Marvel Studios. Tworzący je artyści często muszą więc pracować nad niemal każdym ujęciem filmu lub serialu. Niestety ogromna ilość czasu często nie pozwala, więc ograniczona ilość czasu często nie pozwala dopracować szczegółów, a przemęczeni pracujący nocami pracownicy są mniej efektywni. No, jeżeli popatrzymy na niektóre filmy, to efekty specjalne rzeczywiście wołały o pomstę do nieba. Od jakiegoś czasu fani krytykują kolejne produkcje, m.in. Doktora Strange'a w Multiversum Obentu i serial Mecenas She-Hulk. Jeżeli chodzi o Strange'a, to ja go będę bronił, ale jeżeli chodzi o Mecenas She-Hulk, to chyba nie znam osoby, która by broniła tego serialu i ja też nie mam zamiaru, bo jest delikatnie mówiąc, będę delikatny, słaby. Za widoczny spadek jakości efektów specjalnych domagają się od wytwórni, aby przekładała do nich większą wagę. No i tak to rzeczywiście jest i wcale mnie to nie dziwi, naprawdę wcale mnie to nie dziwi, bo to, co się dzieje, a też domyślam się, że powód jest, data jest nie bez kozery, bo pamiętajcie, że już niedługo, co prawda nie Marvel, ale Gwiezdne Wojny, czyli Lucas, ale to w sumie Disney cały czas będzie miał premierę serial Ashoka. Ashoka oczywiście, jak się dzisiaj okazało, gdzie tam pojawia się również Hayden Christensen jako Vader, ale no, zobaczymy, jak to będzie wszystko miało miejsce. Już tutaj patrzę. Marcin, w końcu musisz zrecenzować Dzieci Kukurydzy. Pate McFly, słuchaj stary, jeżeli chcesz, no to po prostu wejdź w dział społeczność, albo sobie po prostu wyszukaj wcześniej na czacie, wrzucałem to, informowałem was, proszę bardzo, jest tutaj jest link, możesz kliknąć i wrzucić propozycję. Do środy czekam na propozycje kultowych horrorów. Jeżeli będą Dzieci Kukurydzy, jeżeli zagłosujecie, nie ma problemu. Dobrze wiecie, że to akurat wy wybieracie, więc Pate musisz być pewnie cierpliwy. Czyli era reżyserów po szkołach teatralnych, aktorów po akademiach aktorskich niedługo odejdzie na rzecz profesjonalnych twórców z YouTube'a. No powiem ci, Jurku, że bardzo często tak już jest. Rzeczywiście ja nieraz, na to nie zwracam uwagi, ale rzeczywiście Pandemix to super pokazał te wszystkie sprawy, że no, co tu dużo mówić, twórcy na YouTubie mają dużo większą wiedzę i doświadczenie bardzo często niż ci ludzie, bo jeżeli na przykład weźmiesz osobę, która tworzy, no to tak, to ja muszę się znać w miarę jakoś tam sensownie na oświetleniu, muszę mieć kamerę, czy tam powiedzmy telefon, muszę znać się na montażu, muszę się znać w pewien sposób na grafice, bo trzeba też rzeczywiście miniatury robić. Trzeba też umieć się w pewien sposób wysłowić, mówić, no bo ta historia, którą opowiadasz, na przykład recenzując film, musi być ciekawa, bo ja wiem oczywiście sam z doświadczenia swojego wieloletniego, że kiedy będę siedział i mówił, no naprawdę, Szybcy i Wściekli, nowa część, to jest film dobry, tam jest mnóstwo akcji, tam się dzieje bardzo dużo, pogonie, szczelanki. To jeżeli ja bym chciał w ten sposób sprzedać film akcji, no to nie ma takiej możliwości. Więc twórcy YouTube'owi, czy tam powiedzmy twórcy treści internetowych, bo to w tym momencie czy to YouTube, czy Instagram, TikTok, czy inne różnego rodzaju platformy, mają czasami dużo większą wiedzę i znają się w sposób, jak na przykład popatrzyłem i też nie rozpaczę, czy to nawet dzisiaj oglądałem, co to było, kanał sportowy, Loża Piłkarska, czy jakoś tak, no i tam akurat był rzeczywiście łączenia się oczywiście przez Skype'a czy coś i nawet jak popatrzę, jak to wygląda,
A biorąc pod uwagę, jak, że tak powiem, twórcy YouTube'owi, no wiadomo, że oni są z telewizji, to troszkę inaczej to wygląda, ale tak twórcy YouTube'owi, my dużo więcej do tego przykładamy wagę, więc no rzeczywiście zgadza się, nie zdziwiłbym się, słuchaj, w tym momencie już tak jest wielu twórców, jak się nazywa ten YouTuber, co się bije chyba w klatce, Paul Jones, czy Mike Paul, czy jakoś tak. W każdym razie ogromna widownia, ogromne po prostu sukcesy, nawet tam ostatnio kogoś pokonał, także rzeczywiście YouTube szaleje. Ashoka chyba w sierpniu jeszcze, ja i tak nie śledzę, tak, to jest w tym momencie chyba za tydzień albo za 2 tygodnie pojawi się Ashoka, więc w miarę szybko, więc nie ma się co dziwić, że akurat tak to sobie wybrali. Słuchajcie, dobra, lecimy do kolejnego tematu, bo no niestety, dzisiaj chyba tak naprawdę będzie się gdzieś ten strajk przewijał, bo Deadpool 3 spada z kalendarza premier, panie i panowie. Kiedy go obejrzymy? No właśnie, to jest artykuł Deadline. Podczas gdy strajk scenarzystów i aktorów. Widzicie, to jest to, że ktoś po prostu chce zarobić pieniądze, a ktoś nie chce ich wydać. Strajki zbierają swoje żniwo. Fani Deadpoola zastanawiają się, kiedy zobaczą trzeci film o jego przygodach. Mamy dla nich złą wiadomość. Film spadł z kalendarza premier Disneya, a nowa data nie została póki co ustalona. I to jest bardzo zła informacja. Bo jak dobrze wiecie, kalendarz Marvela jest naprawdę napakowany jak autobus do Lichenia. I ciężko rzeczywiście będzie coś im wrzucić. No chyba, że znowuż okaże się, że inna produkcja wypadnie, bo mieli ją kręcić, ale znowuż jakiś tam strajk albo coś innego. Czytając dalej, choć Deadpool 3 był jednym z filmów, których premierę udało się w początkowej fazie produkcji przyspieszyć na 3 maja 2024, teraz wygląda na to, że możemy czekać na niego bardzo długo. W tabeli zapowiadającej premiery Disneya i obejmującego okres od września 2023 do lipca 2024 film już nie figuruje, niestety. Czy to oznacza, że nie zobaczymy go w trzecim lub czwartym kwartale 2024? Dziennikarze Movie Web i Comic Book Dziennikarze Movie Web i Comic Book, gdzie opublikowano listę, podkreślają, że wcześniej na pewność w tym względzie. Co? Podkreślają, że za wcześnie powinno być na pewno w tym względzie. Przypomnijmy, że początkowo ekipie Deadpoola 3 udało się uniknąć zamknięcia planu z powodu strajku scenarzystów. Wszystko dzięki temu, że scenariusz widowiska był gotowy jeszcze przed ogłoszeniem protestu. Nie obyło się jednak bez ustępstw. Ryan Reynolds dostał zakaz improwizowania na planie, ponieważ wymyślane na gorąco dialogi kwalifikują się jako część scenopisarstwa. I tutaj w tym momencie widzicie, jak to wszystko poszło z jednej strony w drugą w sposób bardzo, bardzo zły. No bo ja rozumiem oczywiście scenariusze i tak dalej, że oni są równe płace, ale żeby facet, bardzo często tak mamy w filmach, zwłaszcza w komediach, gdzie potem na końcu mamy tak zwane outtakes, tam bloopers, czyli sceny, które powiedzmy nie weszły, bo na przykład mamy takiego aktora jak Ryan Reynolds, który kilka razy powtarza to samo, aż w końcu rzeczywiście może no to się okazuje, że nie, ponieważ jest to część scenopisarstwa. No, dla mnie to jest bzdura. No ale to już jest inszość, jak mawiał Kabaret. Strajk aktorów okazał się jednak przeszkodą nie do przejścia, nawet pomimo faktu, że ekipa pracuje w Anglii. Twórcom seriali Ród Smoka i Dune The Sisterhood udało się obejść nakaz przerwania pracy ze względu na to, że powstają poza Hollywood za pośrednictwem brytyjskiego związku zawodowego, więc na ten temat nie będziemy teraz czytać, bo rzeczywiście nie ma po co. Będzie to pierwszy film o Deadpoolu nakręcony po przejęciu studia 20th Century Fox, w tym momencie 20th Century Studios, przez Disneya. Fanów, którzy obawiają się, że przejście do uniwersum Marvela oznacza Deadpoola w kategorii PG-13, uspokoił swego czasu Kevin Feige, który powiedział, że to będzie R-ka. No i rzeczywiście to jest dobrze. Reżyserem filmu jest Sean Levy. Reżyser ma już na koncie współpracę z Reynoldsem. Panowie zrealizowali wspólnie 2 filmy. Pierwszym był Free Guy, wielki sukces, a drugim projekt Adam. Ponadto w filmografii Levi'a są m.in. Noc w muzeum, Giganci ze stali, Starzyści oraz serial Stranger Things, gdzie wyreżyserował 6 odcinków. Pod scenariuszem podpisał się Reed Rees, Paul Rennick, Z. Wells, a także Reynolds oraz Levy. A w obsadzie oprócz oczywiście Reynoldsa i Hugh Jackmana, który wraca do roli Wolverina, są m.in. Jennifer Garner, która wraca do roli Elektry. A kto pamięta, dla was zagadka, w jakim filmie pojawiła się jako Elektra Jennifer Garner? Napiszcie mi tutaj w komentarzu, bo jestem ciekaw, ile osób śledzi, że tak powiem, tak bardzo MCU. Oprócz tego oczywiście pojawią się jeszcze Emma Corrin, Matthew McFadden,
Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Rob Delaney, Karen Sony, Stephanie Kapcić, Shioli Katsuma i Leslie Umar krążą pogłoski, że w filmie pojawi się na moment także Ben Affleck powracający do roli Daredevila. No dobrze. Powracający Ben Affleck do roli Daredevila, więc od razu w tym momencie, bo widzę, że nie piszecie, więc zapewne nie wiecie. No oczywiście Elektra pojawiła się w filmie Daredevil, gdzie to Ben Affleck wcielił się w rolę Matta Murdocka. To jest ten film, gdzie scenariusz był pióra Kevina Smitha. Już tutaj patrzę, co piszecie w komentarzach, bo widzę, że coś się wcześniej pojawiło. A szoka wcześniej. A propos mówienia wolnego, jednostajnego, ja kiedyś usnąłem na meczu tenisa, komentował go przez Tomaszewskiego seniora. No rzeczywiście pan Tomaszewski miał taki dosyć konkretny, taki swojego sposób mówienia. No ale zobaczymy. Ja czekam na Deadpoola, jestem wiernym fanem, mam nadzieję, że mówiłem wam już kilkakrotnie, że Tim Miller, który zrobił pierwszego Deadpoola, później zrobił nowego Terminatora i się okazało, że jest lipa, jest błąd w wydruku, tam powiedzmy wypadek przy pracy. Mam nadzieję, bo coś mi tak kości mówią, że to jednak Deadpool był wypadkiem przy pracy i Tim Miller jednak taki rewelacyjnym reżyserem nie jest. Ale słuchajcie, lecimy dalej, zostajemy póki co przy Marvelu, bo jeszcze mamy jedną rzecz Marvelową do omówienia, a mianowicie The Marvels. Ależ to pięknie skrót zrobiłeś. Czekacie na The Marvels? Bohaterki na nowych zdjęciach z planu podaje Collider. Oczywiście zdjęcia wam pokażę, bo mogę. To są zdjęcia z Total filmu. A co wiadomo o filmie? Proszę bardzo. Oficjalny opis fabuły jest taki, panie i panowie, że jest to kontynuowana akcja z Captain Marvel, WandaVision, a także z Miss Marvel. W Marvels, sekundkę zapauzuję. W Marvels Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z Imperium Kree i zemściła się na najwyższej inteligencji. Nieprzewidziane konsekwencje zrzucają jednak na jej barki ciężar zdestabilizowanego uniwersum. Obowiązki wzywają ją do czasoprzestrzennej anomalii związanej z Kree. Moce Carol zostają połączone z mocami jej superfanki z Jersey Kamali Khan, czyli Miss Marvel, oraz jej dawno niewidzianej siostrzenicy, obecnie astronautki organizacji Saber, kapitan Moniki Rambeau. To nieodrębne trio będzie musiało połączyć siły, by uratować wszechświat. No jeszcze pamiętajcie, że na to wszystko jest sekretna inwazja, więc no bajecznie. Kamala Khan zadebiutowała oczywiście w serialu Miss Marvel. Monika Rambeau pojawiła się po raz pierwszy w Kapitan Marvel, ale była tam dziewczynką. W jej dorosłą wersję wciela się Tyrona Paris, która wystąpiła w WandaVision. Serial pokazuje, jak jej bohaterka zyskała swoje moce. No i w porządku, rzeczywiście dobrze, niech to rośnie, bo biorąc pod uwagę, ile tych produkcji jest teraz zagrożonych, wycofanych, widzicie, co chwilę coś mówię, zaraz będę mówił o kolejnej produkcji, która została anulowana, która została wycofana, no to niech to rzeczywiście się dzieje, niech te produkcje powstają, bo mam już rzeczywiście dość. Czasami takie mam wrażenie, że do kin trafiają filmy, które normalnie by tam gdzieś poszły, wiecie, na Blu-rayu, gdzieś tam na jakimś streamingu Disney czy coś takiego, ale różnie to jest teraz. Teraz takie filmy po prostu trafiają do kina często gęsto. Odbieranie aktorom możliwości improwizacji nie jest dobre. Przykładem jest Leon Zawodowiec, gdzie Gary Oldman zaimprowizował jedną scenę i jest kultowa według mnie. Nie tylko on, nawet wspomniany dzisiaj przez Lancela Joaquin Phoenix. Również ta scena z Jokerem, gdzie tam w pewnym momencie jest w mieszkaniu, otwiera lodówkę, nie ma nic i zaczyna szaleć, no to po prostu też była pełna improwizacja. Reżyser mu powiedział, słuchaj, on ma zaszaleć, a jak to zrobi, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Także bardzo, bardzo dobrze. Free Guy, bardzo fajny film z mnóstwem mrugnięć do graczy. Ostatnio chętnie obejrzałem ponownie, bo super wyszedł. Zgadza się, rzeczywiście, według mnie to jest dobre kino, fajnie zrobione. Ale słuchajcie, teraz przeskakujemy do DC. Zanim przeskoczymy do DC, oczywiście przypominam, że jak najbardziej. Jeżeli oglądacie, no to łapka w górę, jak najbardziej byłaby bardzo mile widziana, a jeżeli jeszcze nie daliście suba, no to trzeba go włączyć, dzwonek z opcją wszystko i będzie rewelacyjnie. A teraz DC, bo się okazało, tydzień temu mówiłem wam, że Gal Gadot za pośrednictwem swojego bodajże Twittera, czy tam Instagrama powiedziała, no będzie Wonder Woman 3, dogadałem się z Jamesem Gunnem i robimy film, a tutaj jednak się okazało, że no nie ma. Wonder Woman 3 z Gal Gadot jednak nie powstanie? To pytanie wrzucili. Wonder Woman 3 z Gal Gadot jednak nie powstanie? DC nie planuje na razie filmu, podaje Deadline. W zeszłym tygodniu do sieci trafił wywiad z Gal Gadot, w którym aktorka robi fanom nadzieję, że powrót do roli Wonder Woman
no się ziści. Wygląda jednak na to, że w najbliższych planach DC Studio nie ma filmu Wonder Woman 3. Zaproszono mnie na spotkanie z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem. Powiedzieli mi, dzisiaj nie będę robił głosu Gal Gadot, pozwólcie mi. Powiedzieli mi, jesteś w bezpiecznych rękach, rozwiniemy z tobą projekt Wonder Woman 3, kochamy cię w roli Wonder Woman, nie masz się o co martwić, więc czas pokaże, powiedziała Gadot w nowym wywiadzie dla magazynu Flaunt, potwierdzając swoje słowa z zeszłego tygodnia. Oba wywiady były jednak przeprowadzone jakiś czas temu, więc najprawdopodobniej nie odzwierciedlają aktualnego stanu relacji gwiazdy ze studiem. O tym, że wiecie, to jest akurat ten film Hearthstone. O tym, że Wonder Woman 3 nie mieści się w najbliższych planach DC, wiadomo w zasadzie od stycznia, kiedy Gunn i Safran ujawnili listę projektów, które przygotowują. Jednym związanym z Wonder Woman projektem w tym zestawie był serial Paradise Lost, którego akcja miała rozgrywać się na wyspie Themyscira przed narodzinami Diany. Teraz portal Deadline potwierdził jednak ostatecznie, że DC Studio nie ma planów realizacji Wonder Woman 3. No i co tu dużo mówić. Bardzo mnie to smuci. Smuci, bo to jest napisane, że bez Patty Jenkins. Zobaczymy o co chodzi. Od grudnia wiemy, że projekt Wonder Woman 3 nie jest zaangażowana Patty Jenkins. Reżyserka zabrała jednak głos w sprawie, wyjaśniając, że niepewny status filmu wynikał z faktu, że uniwersum DC jest chwilowo w stanie przejściowym. No okej, no w porządku, no trudno, zdarza się. Nie ma to nie ma, a szkoda, bo rzeczywiście Gal Gadot bardzo mi pasuje do roli Diany Prince. W sumie mimo tego, że druga część była słaba, no ale tak to się jakoś się daje. Proszę bardzo. Albo De Niro przed lustrem w taksówkarzu. Tych scen naprawdę byłoby mnóstwo. Tutaj Lance dodaje, że schody w Jokerze też niby improwizacja. To akurat nie, bo to jest ukłon w stronę filmu z Heathem Ledgerem, ale teraz mi wypadł z pamięci, więc akurat to nie była improwizacja. Znaczy scena miała być, ale jak była wykonana, to już jest inna sprawa. Więc rzeczywiście improwizacja powinna zostać i używanie tego tekstu, że nie no, improwizowanie to jest scenopisarstwo. No czyli co, ja teraz piszę scenariusz całego odcinka, tak? Bardzo mi to fajnie, na żywo, elegancko. Słuchajcie, Legion Samobójców będzie Ayer Cut. James Gunn daje nadzieję na wersję reżyserską. Dzisiaj dużo z magazynu Deadline jest, no ale akurat jakoś tak wyszło, panie i panowie. Zack Snyder lepił swego i pokazał światu Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości, czyli Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera. Czy pora na Ayer Cut Legionu Samobójców? Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Bo czemu nie? Możemy zrobić. Zapytam was właśnie o to. Słuchajcie, pytanie jest takie, czy chcesz obejrzeć reżyserską wersję Legionu Samobójców? Możecie głosować jak najbardziej. Po skończeniu, po przeczytaniu tego artykułu wam jak najbardziej zaprezentuję wynik ankiety. David Ayer od lat mówi, że jest niezadowolony z wersji Legionu Samobójców, która trafiła do kin w 2016 roku. Gwiazdami filmu było Margot Robbie, Smith i Jared Leto. Reżyser twierdzi, że jest ona niezgodna z jego oryginalną intencją i nie zawiera wielu spośród nakręconych przez niego scen. No więc czasami tak jest, że można ze złego filmu zrobić dobry. No rzeczywiście Legion Samobójców, wróć. Przepraszam, Liga Sprawiedliwości Snydera pokazała, że można jak najbardziej zrobić coś ciekawego. No, jak to będzie wyglądało tym razem? Zobaczymy. Domyślam się, że raczej, chociaż z drugiej strony miałem powiedzieć, że raczej nie dostanie wersji kinowej, chociaż biorąc pod uwagę, że teraz są problemy z tymi filmami, prawda? Film nie trzeba nagrywać, więc nie trzeba aktorów, nie trzeba zmieniać scenariusza, bo już jest nakręcony, więc tylko i wyłącznie go zmontować, przemontować. No, może się okazać, że będzie Ayer Cut i będzie to wersja kinowa, panie i panowie. Jest duże zainteresowanie ze strony wielu osób i jestem świadomy faktu, że jest to druga grupa osób, która dobrze się bawi, wyśmiewając film. Napisał reżyser w serwisie X jeszcze nie tak dawno, znanym jako Twitter. Ja cały czas używam nazwy Twitter. Ayer opublikował swój wpis w reakcji na komentarz do nowego zdjęcia Jokera, jakie wrzucił wcześniej reżyser. Czy wiesz, że ten film trafił do kin w 2016 roku? Napisał użytkownik, jeden z nich. Jak radzisz, żebym zachował się w takiej sytuacji z klasą, opisał Ayer. Twój komentarz to doskonały przykład tego, jak wiele osób zostaje magnetycznie wciągnięć.
magnetycznie wciągniętych w negatywną dyskusję o filmie z 16 roku. Czy miałeś kiedyś życiowe doświadczenie, które nie poszło tak, jak planowałeś, które ciągnęło się za tobą i spowodowało do przemyślenia wszystkiego? Ja miałem. No zobaczymy. Ayer zdradził jednak, że rozmawiał z Gunnem o wypuszczeniu wersji reżyserskiej Legionu. Gunn, obecnie szef DC, który zresztą sam również wyreżyserował film o Legionie Samobójców, twierdzi, że przyjdzie czas, by pokazać wersję Ayera. Aha, czyli może być dzisiaj, może być jutro, a może być za 20 lat. Wiemy tylko, że moja niewidziana wersja ogląda się dużo lepiej niż wersja, która wypuściło studio. Zainteresowanie moją wersją wydaje się prawdziwe i szczere. Gunn powiedział, że nadejdzie czas, żeby podzielić się z nią światem, dodał Ayer, ale absolutnie zasługuje na to, by otworzyć wersję uniwersum DC bez dramatów związanych ze starymi projektami. No nie wiem, nie wiem, bo okej, w porządku, rzeczywiście, może tak i trzeba, ale na przykład Joker Jareda Leto jak dla mnie był słaby. To nie to, że nagle okaże się, że domontujesz jakieś 2 sceny, on po prostu był źle zagrany, no i to jest tyle. To jest tak samo, jak pamiętam, kiedy obejrzałem właśnie tego Daredevila z Benem Affleckiem, no i to nie jest dobry film, nie czarujmy się, to nie jest dobry film, i później obejrzałem wersję reżyserską, która jest dłuższa o ponad pół godziny, więc rzeczywiście dosyć sporo, no i nagle się okazuje, że rzeczywiście, że ten film jest ciekawszy, bo tam dodatkowo kilka jest fajnych historii, które się pojawiają, ale Ben Affleck w roli Daredevila jest cały czas słaby, jest beznadziejny i nie nadaje się do tej roli, przynajmniej wtedy się nie nadawał, więc czy to rzeczywiście wszystko zmieni? No nie ma, poza tym mamy tutaj Willa Smitha, który ostatnio nie ma dobrej prasy po tym jego wyczynie podczas rozdania Oscarów, więc no niech tak rzeczywiście będzie. Może Batman Nolana, no nagle wszyscy będą tworzyli, stary, przecież ty, Ridley Scott jest rewelacyjny w tym, ciągle co kilka lat wypuszcza nową wersję Łowcy Androidów i tam dodatkowe 5 sekund dodatkowa scena, kiedy pokazujemy jeszcze przez 3 sekundy księży, po prostu jakieś jaja. Chyba ci chodziło, Marcin, o zakochaną złośnicę w kwestii filmu z Ledgerem. Możliwe, nie pamiętam właśnie dokładnie, w którym filmie była ta scena ze schodami. W każdym razie kiedyś właśnie reżyser filmu powiedział, że to jest ukłon w stronę Ledgera, no wiadomo, że on przecież oczywiście Heath Ledger grał Jokera i tak dalej, no całą znamy tą historię. Też tańczył, jakby najęty, no proszę bardzo, no więc możliwe, że to jak najbardziej chodziło o tę produkcję. W każdym razie, jeżeli znacie oryginał, no to też wiecie, że tutaj to tak wygląda i tak to rzeczywiście jest zorganizowane. No więc wszystko się ładnie ubiera. My, panie i panowie, lecimy dalej, bo przychodzi taki moment rzeczywiście w naszym odcinku, że no niestety trzeba pomówić o tym, że PESEL-u się nie oszuka, a odszedł od nas zacny, panie i panowie, zacny twórca, bo w wieku 87 lat zmarł William Friedkin, reżyser między innymi Egzorcysty, który no, według mnie i według wielu z was broni się jak najbardziej i jest dobrym kinem. Akurat to jest artykuł Variety. Kilka słów na temat Williama Friedkina. W wieku 87 lat zmarł autor kultowego Egzorcysty. W jego bogatym dorobku znajdziemy również takie filmy jak Dziękuję bardzo, Ormando. No rzeczywiście Oppenheimer wiele osób chwali. Ja niestety jeszcze filmu nie widziałem, ani Barbie też nie widziałem. Mam nadzieję, że mi się uda nadrobić to w tym tygodniu. Ale wracając, panie i panowie, do Williama Friedkina. W jego bogatym dorobku znajdziemy również takie filmy jak Francuski Łącznik, Cena strachu, Żyć i umrzeć w Los Angeles, 12 gniewnych ludzi, ale to jest ta wersja bodajże z 97 roku, Regulamin zabijania czy Zabójczy Joe. Na tegorocznym festiwalu w Wenecji zaprezentowany zostanie jego ostatni film, dramat wojenny The Kane Mutiny Court Martial z Kieferem Sutherlandem w jednej z głównych ról. Kilka słów oczywiście jeszcze na temat jego kariery. Urodził się w 1935 roku i po ukończeniu liceum podjął pracę w stacji WGN TV. Karierę rozpoczął jeszcze przed 20 rokiem życia. No i rzeczywiście bardzo ładnie. Zyskał rozgłos za sprawą Francuskiego Łącznika, adaptacji powieści Robina Moore z Gene'em Hackmanem i Royem Scheiderem w rolach głównych. Został nagrodzona 5 Oscarami, między innymi dla najlepszego reżysera. Pamiętam, że potem zrobili drugą część tego filmu pod tytułem Popeye Doyle i tam właśnie
Ed O'Neill, czyli bardzo nam dobrze znany Al Bundy, wcielił się w rolę główną. Jego kolejny film to kultowy Egzorcysta, do dziś uznawany jest za niedościgniony wśród horrorów satanistycznego. Zdecydowanie tak, jak dla mnie Egzorcysta jest genialnym horrorem. Reżyser wrócił do tematu opętań w reprezentowanym na festiwalu w Wenecji dokumencie The Devil and Father Amorth, który aktualnie zamyka jego filmografię. Choć Friedkin miał w swoim dorobku komedie kryminalne Skok na Brinka i Układ Stulecia, to w pamięci kinomanów zostaje przede wszystkim jako autor thrillerów i filmów sensacyjnych. W jego dorobku znajdziemy takie produkcje jak Zadanie specjalne z Alem Pacino i Polem Sorvino, Żyć i umrzeć w Los Angeles z Willem Dafoe, Regulamin zabijania z Tommy Lee Jonesem, Samuelem Lee Jacksonem, Nożownik z Benicio del Toro, nagrodzony w Cannes Robak czy Zabójczy Joe. Na uwagę zasługuje również jego remake Ceny strachu oraz 12 gniewnych ludzi. Pracował również przy takich popularnych serialach telewizyjnych jak Strefa Mroku, opowieści skrypty czy CSI, kryminalne zagadki Las Vegas. No niestety, panie i panowie, cóż można powiedzieć, 87 lat, przynajmniej spuścizna rzeczywiście zacna, naprawdę bardzo zacna, bo produkcji dobrych, ciekawych rzeczywiście całe mnóstwo, także Williamie, twoje zdrówko. Co prawda, drogi YouTubie, to jest tylko i wyłącznie herbatka, ale zawsze tutaj patrzę, co piszecie. Prawdziwa legenda kina, zgadza się, jak najbardziej. Rest in peace. Tak to rzeczywiście jest. Ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, panie i panowie, sprawdzę, jak tam wasza ankieta. Proszę bardzo, zakończ ankietę. 3, 2, 1, 0, stop. No i pytanie było, czy chcesz obejrzeć reżyserską wersję Legendy Samobójców? I 100% odpowiedzi jest na tak, więc zaskoczyliście mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Dziękuję wam jak najbardziej za to. Dziękuję. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to niedługo i będzie rzeczywiście w miarę szybko. Zobaczymy. Słuchajcie, teraz, ponieważ tutaj dołączył do nas m.in. Ormando, jak najbardziej dziękuję ci za donate. No to słuchajcie, pomówimy trochę o grach, a czemu by nie, bo graczów jest u nas jest kilku, więc pogadam sobie o Quake'u i jak najbardziej, panie i panowie, Quake 2 powraca, odświeżony klasyk już dostępny. Artykuł podaje Bethesda. No, ja cię kręcę. Kto z nas nie pamięta albo chociażby nie grał kiedyś w Quake'a? To było dawno temu, słuchajcie, 96 rok, a ja pamiętam, ja wtedy byłem na świecie jak najbardziej. 96, co to było? Liceum już, tak? O powrocie tej kultowej gry w zremasteryzowanej formie plotkowano od jakiegoś czasu. W czerwcu tego roku Koreańska Komisja do Spraw Oceny i Administracji Gier nadała rating wówczas niezapowiedzianemu remasterowi, co już stanowiło mocną przesłankę, że Quake 2 powraca. I'll be back. Wczoraj podczas QuakeConu plotki stały się faktem. Gra powraca z ulepszeniami godnymi naszych czasów, panie i panowie. Jakie ulepszenia znajdziemy? I słuchajcie tutaj, proszę bardzo. Obsługa rozdzielczości do 4K i szerokich ekranów, ulepszone modele, ulepszone animacje wrogów i efekty brutalności, ulepszone i odtworzone zachowanie sztucznej inteligencji, ulepszone przerywniki filmowe, dynamiczne i kolorowe oświetlenie, anti-aliasing i głębia ostrości. Oryginalna, ciężko rockowa ścieżka dźwiękowa od Sonic Mayhem i nie tylko. Tak. Tryb wieloosobowy, online oraz współpracy, panie i panowie, więc rzeczywiście całkiem fajnie. Jest tutaj, jak widzicie, gameplay, ja nie mogę wam go pokazać, no bo wiadomo, prawa autorskie. Dodatkowo gra zaoferuje całkowicie nową zawartość stworzoną przez studio Night Dive. W jej skład weszło aż 28 poziomów kampanii i jedna mapa do deathmatchu dla wielu graczy, więc po prostu jazda będzie. Nowa kampania skupi się na maszynie osobliwości zdolnej do załamania rzeczywistości umieszczonej głęboko w przestrzeni strogów. Gra dostępna, i tutaj jest chyba najlepsza informacja dla nas, panie i panowie, gra, pan pokaże, dostępna jest już na Game Passie od Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch, PC-ty, czyli my komputerowi gracze możemy śmigać, PlayStation 5, a także PlayStation 4. Pytanie jest, skusicie się na odświeżenie sobie tego klasyka? No, wydaje mi się, że chyba trzeba będzie odświeżyć sobie tego klasyka, bo rzeczywiście jest to niesamowita przygoda. No jest wiele pewnie takich gier, które bym chciał zobaczyć, które można byłoby odświeżyć, no ale pożyjemy uwidziem. Tutaj już patrzę,
Co piszecie? Oj, grało się w Quake'a Dumy na PC. No, co ja pamiętam, że chyba jedną z pierwszych gier taką strzelanek, których mogę kojarzyć, to był Soldier of Fortune, ale to było dawno, dawno temu, to było ponad 20 lat. Choć zawsze wolałem Duma i to gitarowe, ostre brzmienie. No. A Jurek Piechota pyta, co sądzisz, Marcinie, o tym, że Robert Downey Jr. zamierza zrobić remake Zawrotu Głowy? To tak a propos urodzin Hitcha. Zgadza się, Alfred Hitchcock, chyba 123 urodziny, panie i panowie, więc dosyć poważnie. Wiesz co, no po co? Po co? Jest wiele filmów, które nie potrzebują właśnie, jak wspomniany wcześniej Egzorcysta, jak Zawrót Głowy. Jest mnóstwo filmów, które nie potrzebują nowych wersji, no chyba, że tylko i wyłącznie po to, ażeby no, zarobić na tym, chociaż z drugiej strony Robert Downey, że ma tyle kasy, że on nie potrzebuje. Może chce się sprawdzić. Mnie te wszystkie rzeczy już naprawdę śmieszą. Nie chciałbym powiedzieć, że oburzają, ale śmieszą mnie, bo ileż można robić nowych wersji, co? Mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że gra Monopoly dostanie nową, dostanie swoją właśnie adaptację, że ta kulka taka Jump 8 Ball, czy jakoś tak też dostanie, no naprawdę, pomysłu chyba rzeczywiście już im brakuje, a rzeczywiście jest mnóstwo. Różnie z tym może być. Pamiętam, że Robert Downey Jr. bodajże chyba w roli doktora Dolittle, tak? Jakoś chyba to było? No nie wyszło to za dobrze, ale na przykład już z drugiej strony w roli Sherlocka Holmesa spisał się i wyglądało to dosyć ciekawie, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, o tym, że nagród Emmy w tym roku nie będzie, no to już wam mówiłem jakiś czas temu, ale teraz są kolejne informacje, bo kiedy będą się okazało, kiedy będą nagrody? No będą, jednak będą, ale, jest właśnie ale, podaje nam magazyn Deadline. Ceremonia nagród z nową datą. Jakiś czas temu amerykańska telewizja, amerykańska Akademia Telewizyjna oraz stacja Fox potwierdziły to, co dla większości było od jakiegoś czasu już pewne. No, że ceremonia Emmy się nie wydarzy. Miała być 18 września. Przez ten strajk oczywiście się nie udało, ale jednak poznaliśmy nowy termin, więc jednak będzie, więc nie ma tego złego, co się daje. Zarówno Primetime Emmy, jak i rejestrowana wcześniej gala Creative Arts Emmy nie odbędą się jak dotychczas we wrześniu. Powodem są strajki scenarzystów i aktorów i może niedługo strajk ludzi od efektów specjalnych. Po długich rozmowach pomiędzy Akademią Telewizyjną i nadawcą Foxem ustalono nową datę, to 15 stycznia 2024. Czyli no umówmy się, że pół roku trzeba będzie poczekać. Idzie co mam dalej. 15 stycznia 2024 o godzinie 5 rano czasu pacyficznego, czyli w Polsce o 2 nad ranem. To akurat nie tak nagle, że będzie mnóstwo osób oglądało tę galę. Ja nigdy nie oglądałem. Zawsze oglądam Oscary, raz obejrzałem Globy, a tego nie oglądałem nigdy. To będzie niemal 5 miesięcy od czasu ostatniego oddanego głosu. Ostateczna runda głosowania zaczyna się 17 sierpnia i trwa do 28. Przypomnijmy, że choć Emmy przyznawane są w dziesiątkach kategorii, to w czasie transmitowania przez Fox gali reprezentowane będą tylko w 25 kategoriach. No to zgadza się jak najbardziej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Emmy, czy one mają przełożenie jakieś konkretne? No niby tak, rzeczywiście niby to, bo to traktowane są jako telewizyjne Oscary, dużo osób właśnie jest zainteresowanych, tym bardziej tak tutaj patrzyłem szybciutko, że nominacje do 75 zostały ogłoszone 2 tygodnie temu. Najwięcej szans na statuetkę wywalczył serial Sukcesja, ma ich aż 27, więc rzeczywiście dosyć dużo. Niewiele gorzej wypadły The Last of Us i Biały Lotos, to po 24 i 23 nominacje, a Ted Lasso ma ich aż 21, więc rzeczywiście mnóstwo tych wszystkich nominacji, ale ja akurat się tym nie ekscytuję, niespecjalnie mnie to jakoś rusza. No okej, w porządku będą, no i nic więcej, no i to wszystko. Możemy sobie spokojnie i odpalić. Już tutaj patrzę, co piszecie. Nocturne. W tym roku ma być nowa część Egzorcysty. Boję się tego, co wypichcili po Halloween Ends. Tak, oczywiście będzie omówiona ponadprogramowo w cyklu Kultowe Horrory. Właśnie będzie Egzorcysta, będzie również nowy Omen, będzie również omówiony i będzie też omówiona oczywiście ponadprogramowo Zakonnica 2, gdzie twórcy zapowiadają, że będzie to najstraszniejszy z filmów w uniwersum obecności, więc no zobaczymy, czyli będzie 15 000 razy więcej straszaków, jumpscare'ów będzie, co chwilę będziemy się bać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie ok, ale no tak jak obecny tutaj na czacie przed chwilą Krzysiu Lesiu
jest wielkim przeciwnikiem Netflixa i uważa, że wszystko, co wychodzi od niego, tak ja uważam, że ostatnimi czasy wszystko, co się dzieje z uniwersum obecności, no nie jest najlepsze, także różnie z tym może być. Ale słuchajcie, pora przejść do tematu, że tak powiem, dnia, czyli Netflix, nie, tylko Disney. Disney zaczyna szaleć. Okazało się, że no nie wystarczyło im, panie i panowie, że są numerem 1, bo teraz tak, jak najbardziej, jeżeli tam się zliczy te wszystkie ich platformy, bo to jest oczywiście Disney+, National Geographic, coś tam jeszcze AT&T i tak dalej, no to oni mają najwięcej subskrybentów na całym świecie. No ale teraz postanowili, zobaczyli, że proszę bardzo, to się Netflixowi powiodło, udało, walka z współdzieleniem kont, no i teraz my to będziemy robili. Akurat to jest artykuł wirtualnemedia.pl. Netflix przetarł szlaki w kwestii dodatkowych opłat za współdzielenie konta. W maju tego roku streamingowy gigant poinformował swoich użytkowników, że z konta w serwisie można korzystać wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego, a udostępnienie go osobom mieszkającym gdzie indziej będzie wiązało się z dodatkową opłatą. Teraz nad wprowadzeniem podobnego rozwiązania zastanawia się Disney. I to jest, to nie jest dobra wiadomość, bo widziałem fajny wpis na Twitterze, no bo skoro to zrobił Netflix, no to teraz Disney to kolejny też pójdą i tam było, że na początku lat 2000 dużo się ściągało z sieci, to rentowało się. Potem weszły te właśnie Netflixy, Disneye, no i rzeczywiście jakoś to wyglądało fajnie, a teraz nagle się okazuje, że ceny są windowane i tak kombinują, że znowu ludzie zaczną ściągać z torrentów. Bob Iger, czyli ten facet, którego nie lubimy, prezes Disneya, przyznał, że firma bada temat. Więcej szczegółów poznamy jeszcze w tym roku. Mamy już możliwość techniczne, aby monitorować dużą część tego zjawiska. Nie podam teraz konkretnych liczb, ale są one jednak znaczące, powiedział na konferencji. Disney Plus planuje wprowadzić dodatkowo opłaty za współdzielone konta od 2024 roku, czyli póki co jest spokój, do 6 grudnia. Już jesienią użytkownicy z Kanady oraz wybranych krajów Europy będą mogli wypróbować pakiet z reklamami. Zapowiedziano także podwyżki cen. W Polsce mają one wejść w grudniu. Zaraz o tych podwyżkach Wam opowiem. Decyzja Netflixa o dodatkowych opłatach za współdzielenie konta nie spotkała się z entuzjazmem użytkowników. Wielu z nich zapowiadało rezygnację z subskrypcji. Wyniki kwartalne pokazały jednak, że groźby bojkotu platformy nie zostały spełnione. W drugim kwartale streamingowy gigant przybyło prawie 6 milionów nowych użytkowników. Netflix pochwalił się także, że zysk na akcję wyniósł w drugim kwartale kilka, dobra, tym się nie będziemy zajmować. Więc słuchajcie, no będzie tak samo jak z Netflixem, że po prostu no, nie za dobrze. Ja wiem, i to wspomniane przed chwilą Krzysiu Lesiu też wyliczał, że gdyby tak naprawdę ogarnąć, bo popatrzcie, no tak tylko będziemy brać pod uwagę tylko duże platformy, nie będziemy się tam zajmować jakimiś małymi, które są na przykład tylko i wyłącznie kinem gatunkowym się zajmują, ale powiedzmy tak, Disney, mamy Netflixa, jest Amazon, jest Sky, tak, co mamy dalej? TVN Player, CDA, Kanal Plus Online, Viaplay i jakby tak chcieć to wszystko ogarnąć, to jest tyle pieniądzurów miesięcznie, że no głowa mała, naprawdę. A tu w tym momencie jeszcze oni wymyślają to i powiedziane jest, że będzie właśnie drożej. Tak, będzie panie i panowie drożej. Tutaj akurat odwołam się do tweeta, którego sam zresztą wrzuciłem. Od 6 grudnia, czyli na Mikołajki nam Disney pokazuje palucha. Cena Disney Plus w Polsce zdrożeje do 37 zł 99 groszy miesięcznie, a rocznie, bo tam oczywiście jest upust, rocznie będzie to 379 zł 99 groszy. Podwyżka będzie obowiązywać od 6 grudnia, czyli na Mikołaja nam dają taką niespodziankę, no, czy ja mam być z tego powodu zadowolony? No zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, bo jak dla mnie no jest słabo, to jest drogo, to i co tu dużo mówić, panie i panowie, nie będziemy się na ten temat rozwodzić, bo jest to dużo pieniądzurów. Jeżeli weźmiemy 6 platform na przykład, powiedzmy po 40 zł miesięcznie, o, jeszcze zapomniałem oczywiście o Polsat Go, czy jak się tam nazywa, jeszcze HBO, moje ulubione HBO, no to rzeczywiście to jest dużo pieniądzurów, żeby wydawać, a to oni jeszcze teraz kombinują, no nie wiem, no chyba, że rzeczywiście będziemy robić tak, że tak, blok, mieszkanie obok, no to pewnie nie są w stanie ogarnąć tego, no bo gdy tam powiedzmy jedna osoba była w Australii, druga w Polsce, no to już pewnie troszeczkę inaczej. No jak dla mnie to jest takie troszeczkę niekoniecznie dobre, niekoniecznie fajnie. Zobaczymy. No ja mam to szczęście akurat, że mam wykupiony abonament roczny, więc
do sierpnia przyszłego roku nie obowiązują mnie żadne podwyżki. No ale to do sierpnia. Potem się okaże, że no rzeczywiście jednak jest to troszeczkę inaczej. Tutaj patrzę. Aha, to jeszcze do Emmy jest. Ja się nie mogę przekonać do sukcesji. Odcinek obejrzałem i mnie odrzuciło. No widzisz, ja akurat jeżeli chodzi o seriale, to jestem bardzo zapóźniony i odpuszczam sobie na razie, bo nie ma czasu, panie majster. Taki zapiernicz, że nawet nie ma kiedy taczki załadować. Tak to rzeczywiście jakoś wygląda. A, to jeszcze reklama była, także dokładnie wiecie, co robić z reklamami, tam się klika czy coś, także jest wszystko w porządeczku. Panie i panowie. No, Disney nas zniesmaczył. Mam nadzieję, że zniesmaczył nas do Disneya, nie do oglądania marcinkowego kanału, no bo rzeczywiście jest dobrze. Słuchajcie, w tym momencie sprawdzałem ostatnio i to mnie, bardzo mi się to spodobało. Muszę wam to akurat powiedzieć o tym, bo już chyba 7 materiałów, już tylko sprawdzę i policzę, ale mi się wydaje, że 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, zgadza się. 7 materiałów na naszym kanale już ma ponad 100 000 wyświetleń. To jest po prostu grubo, to jest kosmos. A na Facebooku, czyli na fanpage'u Marcinowej Recenzji, jest jeden materiał, który niedługo, mam nadzieję, bo już ma ponad 900, mam nadzieję, że niedługo dobije do 1 000 000 wyświetleń. I słuchajcie, to są żadnego rodzaju reklamy i tak dalej, to jest po prostu wszystko organicznie, więc rzeczywiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że rzeczywiście wszystko się rozwija. Jest dobrze, jest pięknie, no i mam nadzieję, że również jeszcze w tym miesiącu będziemy świętować 5000 subów, bo na razie jest 4951 i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to rosło, będzie fajnie. Dokładnie wiecie, suby nie mają znaczenia, ale jest pewna grupa ludzi, dla których to ma znaczenie. No akurat ja do tych nie należę, panie i panowie. Jutro, jak już mówiłem wcześniej, będzie recenzja filmu z Gal Gadot w roli głównej, czyli Misja Stone. We środę zaczynamy nowy cykl kultowe horrory, a jeszcze jak się ogarnę, mam nadzieję, to może we czwartek wjedzie recenzja właśnie tego nowego horroru, o którym dzisiaj mówiłem. Marcin, orientuje się, kiedy ma premierę Gliniarz Beverly Hills Axel Foley. Taki tytuł ma mieć z Netflixa. Trochę się boję, bo Netflix, ale są opinie, że nie jest źle, bo wraca stara obsada. Słuchaj, już zobaczymy. Zobaczymy, czy coś się w tym aspekcie pojawiło, czy coś wiemy na ten temat więcej, bo wiem, że akurat oni pracowali na tym, no mam nadzieję, że nie dostali, że tak powiem, po łapach, jeżeli chodzi o ten strajk i wszystko. Na razie patrzę, tutaj mamy postprodukcję i czy jest jakaś data. Widzę, że daty nie, niestety bardzo mi przykro, ale na razie nie ma żadnej daty. Jest opisane, że film jest w fazie postprodukcji, czyli już jest, no można się domyślić, że jest montowany, udźwiękowiany i tak dalej, i tak dalej. I zgadza się, wraca ekipa stara. Kogo mamy? No słuchajcie, powiem tylko tak, jeżeli chodzi o ten film, no i wiadomo, że jest Eddie Murphy, ale pojawia się również Joseph Gordon-Levitt, pojawia się Kevin Bacon, coś pięknego, pojawia się Judge Reynolds, czyli facet, który no, występował w oryginalnej trylogii. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Giovanni Cruz jeszcze jest, także no, może będzie ciekawie, może będzie dobrze. Za reżyserię odpowiedzialny jest Mark Molloy, czyli no, nie oryginalny twórca. A co ma w swoim dorobku? Nissan, Lost Panda, Apple iPad Homework, czyli na razie no, nic takiego wielkiego. Czas pokaże. No u Marcina też jest subskrypcja, jednofazowy dostęp, łapa w górę, zaś bez limitu subskrypcja. Zgadza się. Zresztą dobrze wiecie, że jeżeli chcieliście napisać komentarz, to tam jest pokazane, że trzeba być subskrybentem, ale to akurat nie dlatego, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby uniknąć tych wszystkich głupich portali randkowych. Producent Jerry Bruckheimer, od pierwszych 2 części niby jest dobra intryga, akcja na poziomie humor jak z 2 pierwszych. No zobaczymy. Przecież trzeciego Gliniarza z Beverly Hills zrobił John Landis, czyli facet, no jeżeli chodzi o komedię, no to legenda, no bo tylko wystarczy przypomnieć w Krzywym Zwierciadle Menażeria, Blues Brothers i tak dalej, a tutaj się nagle okazało, że trójka była słaba, mimo że widziałem ten film w kinie, ale rzeczywiście nie było to
dobre, mocne, piękne, cudowne. Zdarza się, wiadomo jak to jest. Panie i panowie, a z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Idźcie obejrzeć sobie Robercika, który miejmy nadzieję, że strzeli dzisiaj 500 bramek. Będzie super świetnie. A my na żywo jak najbardziej. Widzimy się za tydzień. Cześć.